Dzisiaj zobaczycie najlepsze modyfikacje na samochody do Euro Truck Simulator 2 i obiecuję wam, że jest na co czekać. Dlatego zanim rozpoczniemy odcinek, przypominam wam o zostawieniu subika na kanale oraz o łapeczce w górę. Zapraszam was również na naszego Discorda oraz na TikToka, do których linka znajdziecie w opisie. Pierwszym modem będzie kozacki mod na Nissana Skyline'a GTR R34 i jest to kozacki mod naprawdę prześwietny. Na koniec pokażę wam dźwięki tego moda, bo to one robią całą tutaj robotę i są naprawdę nieziemskie. Sam mod jest zrobiony naprawdę ładnie, w sensie są mody, które zrobione są nieco lepiej, ładniejsze tekstury i tak dalej, ale tutaj też jest ładnie, nie ma co narzekać. Tuningu niestety ten mod nie ma za dużo, można zmienić co prawda jakieś tam opony i kołpaki i to jest akurat naprawdę spoko opcja, ale to w sumie tyle. Ogólnie interior jest całkiem fajnie zrobiony, szczególnie ta mapka mi się podoba najbardziej. Od zewnątrz też, tak jak powiedziałem, jest w porządku. No dobra, ale teraz to co najlepsze, czyli dźwięki. Naprawdę są zajebiste. Tylko jeszcze tak powiem, że do wyboru macie dwa silniki, jeden zwykły, taki basicowy, a drugi stuningowany. No i oczywiście wybierzcie ten stuningowany. Przechodzimy do następnego moda, teraz taki bardziej ekskluzywny, czyli Audi SQ7. Robiłem kilka dni temu format kompa i no w sumie na szybko ściągałem sterowniki do kierownicy mojej i trochę źle one działają, więc jakby nie patrzcie na to, że ta kierownica czasami tak dziwnie jeździ, w sensie skręca, no. No ale wracając do moda, trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie zrobiony. Szczególnie interior, w szczególności tutaj jakby okolice prawej strony od kierownicy, w sensie no skrzynia biegów, najbardziej to mi się podoba, jest mega realnie, mega fajnie i czuć po prostu to. No mówię, no jest realnie mega zrobiony, zachowane są jakieś detale, przyciski działają, na przykład jak włączacie hamulec ręczny, to wam się jakby na kokpicie też ten przycisk jakby wciska. Bardzo ładna też jest cała deska rozdzielcza, w sensie ten cały dashboard. Liczniki mega fajnie wyglądają, plus ten komputerek. Naprawdę mega fajnie mod, szczególnie jeśli chodzi właśnie z wyglądu. Ja lubię w ETS-ie takie nowe i takie w sumie trochę jakby bogatsze auta, wiecie o co chodzi? Więc to jest niemal idealne dla mnie. Jeśli chodzi o tuning, to oprócz przyczepienia haku z tyłu to nic nie ma, ale jest coś takiego, że możecie sobie kupić jakby przyczepę z rozwalonym autem, więc też z Audi w sumie i to jest akurat spoko opcja. Jeśli ktoś woli starsze pojazdy, to poczekajcie chwilę, w tym odcinku jeszcze was zaskoczę. Dźwięki nie powalają, ale da się przeżyć, przynajmniej nie Skoda. I teraz coś, co jest w ETS-ie bardzo rzadko spotykane, działające, w sensie no po prostu nadające się do jazdy. Ferrari F430. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że jest mega fajnie zrobiony. Większość takich mega sportowych, mega szybkich samochodów w ETS-ie, no raczej do jazdy dobre nie są. Przyspieszenie to mają jak odrzutowiec, sterowania to w ogóle nie ma, fizyka to i oprócz tego, że są ładne, to nie ma z nich żadnego pożytku. A te Ferrari jest naprawdę i mega szybkie, i mega ładne, i ma fizykę, i da się nim sterować. No prócz tej szyby, która no na początku wydaje się dziwna, ale gwarantuję wam, że po minucie już o niej zapomnicie. Tuningu nie ma również żadnego ani trochę, ale akurat to tutaj mi nie przeszkadza, ponieważ tak jak powiedziałem, wygląda mega fajnie i nie ma co tutaj zmieniać. Również w tym aucie jest mega dużo detali, szczególnie w interiorze. Z zewnątrz też jest naprawdę ładnie, możecie sobie nawet silnik ten z tyłu zobaczyć. Naprawdę modzik jest mega fajny, fizyka jazdy, prędkość, to wszystko jest fajnie dostosowane do pojazdu. Jedynym minusem są dźwięki, no zaraz możecie posłuchać sami. Nie ma tego co w Nissanie niestety, a przydałoby się. A teraz jeszcze przypomnijcie sobie szybę, widzicie, że się przyzwyczailiście.
Teraz lecimy do czegoś konkretnego, czyli Nissana Titana, chyba tak się czyta, Warrior 2017, przeogromny SUV, nawet jak nie coś a la Monster Truck, naprawdę bardzo fajny pojazd. Ja już trochę nim sobie jeździłem po Rusmapie i po Southern regionie, po takich jakby lasach, gdzie są takie rzeki. Jak ktoś kojarzy tą miejscówkę, to naprawdę polecam tam się przejechać drugi raz, bo jest kozacka. Są tam jakieś potężne kałuże i tak dalej. Naprawdę fajna miejscówka. Kiedyś może jakiś tam odcinek nagram. No ale zrobiony jest naprawdę mega ładnie ten samochód, oddaje właśnie takim luksusem dużo, bo naprawdę te auto jest bardzo luksusowe. Ogólnie wszystko, szczerze wam powiem, w tym pojeździe jest naprawdę spoko zrobione, bo i dźwięki są ok, i wygląd zewnętrzny i wewnętrzny jest naprawdę spoko. Fizyka jazdy też jest mega fajna. Nie ma co tutaj się rozczulać nad nim, mega fajny mod, naprawdę polecam. Teraz mod na bardzo stary pojazd, czyli na Tofasa Kartala i wydaje mi się, że ja już go na kanale pokazywałem, ale jak zobaczyłem, że ten mod wyszedł na 1.44, to nie chciałem, żebyście przeszli obok niego obojętnie, bo to jest naprawdę kozacki mod. Naprawdę mod jest jednym z lepszych modów, jakie są do ETS-a stworzone, ale zacznijmy może od tuningu, bo tutaj naprawdę będziecie zadowoleni, co w tym odcinku jednak, no tuning nie był na plus dzisiaj, nie? Jest masa tuningu, naprawdę możecie pobawić się chwilę przy konfiguracji tego samochodu. Oczywiście też przy jednej opcji na pół ekranu pokazuje wam się flaga turecka, tak na wszelki wypadek, jakbyście zapomnieli przypadkiem, kto tego moda stworzył. Ale co by nie mówić, tuning naprawdę jest na duży plus. Poza tym wygląd. Tutaj też ten mod może się nim poszczycić. Przepięknie zrobiony, mnóstwo detali, dobre tekstury naprawdę, w sensie takiej wysokiej rozdzielczości i ładne. Bardzo fajny mod, dźwięki też są mega kozackie. A jeszcze na koniec wspomnę wam o fizyce ciała, bo to dosłownie tak można nazwać. Gdy przyspieszamy, to nasze ciało leci do tyłu w tym modzie, w sensie no kamera wiadomo, a gdy hamujemy, no to do przodu. I czym z większą siłą albo przyspieszamy, albo hamujemy, no to bardziej widać. Następnie lecimy do Forda Crown Victory 2012, czyli też do takiego nie najnowszego samochodu. Kojarzyć go możecie z filmów takich amerykańskich, głównie z policją związanych. I go dałem do tego odcinka tak trochę w sumie sentymentalnie, bo niby fajny modzik, ale ani wyglądem nie powala, szczególnie w środku, bo interior jest, no, słabe tekstury. To już dużo mówi za siebie. Dźwięki też są słabe, mega ciche. Jak ktoś chce go wypróbować, to link w opisie, tak jak do innych modów, a jak nie, to lecimy dalej. Kolejny SUV, tym razem Ford F-150 Raptor 2017 i tutaj tuningu też mamy naprawdę dużo. Auto też jest fajne, choć trochę bardziej szczerze wam powiem, że mi się ten Nissan podobał, ten SUV. Mimo, że tutaj jest naprawdę bardzo fajnie ekran zrobiony, a ja na to bardzo zwracam uwagę, no w sensie ekran, ten tablet, nie? Zaletą tego moda na pewno jest wykonanie, bo jest zrobiony mega ładnie, ma bardzo dużo detali zachowanych i wewnątrz i na zewnątrz. I ostatnim modem w tym odcinku jest Ford Mustang z malutką wadą, ale zaraz będziecie mogli zobaczyć sami. Wygląda o tak i sami spróbujcie sobie zauważyć, co tutaj jest nie tak. No lusterka i nie wiem, o co tutaj chodzi, bo zamiast lusterek są takie kamery, takie małe, ale nie mamy w środku żadnych już tabletów na to. Ten tablet środkowy też nie zmienia się na lusterka. W USA na pewno jest dużo większa samowolka przy samochodach niż w Europie. Tam w USA po prostu auto musi jeździć bez jakichś tam, wiecie, udziwnień mocnych, tak żeby po prostu nie stwarzało zagrożenia. I może w tą definicję wpisuje się brak lusterek. Kto wie. Oprócz tych lusterek, no bo bez tego się nie da w sumie jeździć. Nawet jak włączycie te dodatkowe, takie pod F2 chyba, to też one nie działają niestety. Gdyby te lusterka działały, to byłby to jeden z bardziej kozackich modów po prostu, jakie wyszły
wyszły, bo naprawdę jest mega spoko, bo i dźwięki są w porządku, w sensie no oczywiście no Nissan dzisiaj rozwalił odcinek, bo jest naprawdę dźwięki jakie ten Nissan ma to są mega kozackie, nie wiem czy to z jakiejś Forzy, czy to z Real w ogóle nagrane, ale naprawdę nikt tego moda nie przebije jeśli chodzi o dźwięki, no ale w każdym razie ten Ford Mustang też, dźwięki też ma w miarę okej, spoko też wygląda, jeździ się nim też naprawdę mega fajnie, jest mega stabilny, na zakrętach bałem się przyspieszać, bo tamte samochody leciały, bo sobie oczywiście jeszcze przed odcinkiem latałem na tym placu, bo on jest kozacki, no ale o co mi chodzi, po prostu na tym mega dużym zakręcie, takim ostrym, wszystkie samochody mi zaczęły koziołkować, bo taka tam jest fizyka, mimo że tamte samochody też fizykę mają całkiem dobrą, ale ten samochód jest naprawdę mega stabilny i tutaj na zakrętach możecie sobie przyspieszać do woli, bo wam się po prostu jakby nie wywali. Fizyka jest po prostu mega dobra. Spoko mod, no jak komuś nie przeszkadza ten brak lusterek, to jest naprawdę spoko, ewentualnie tak, żeby o sobie pośmigać. I to na tyle w tym odcinku, dziękuję wam za obejrzenie go do końca, mam nadzieję, że dzisiaj mody były kozackie, jeśli tak to przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o subiku, napiszcie też w komentarzach, bo przygotowałem dla was naprawdę bardzo fajne mody, bardzo się starałem, żeby te mody były mega kozackie, no i myślę, że wyszły naprawdę spoko. Zapraszam was na naszego Discorda oraz na TikToka, linka znajdziecie w opisie, do następnego siema, no i cześć!